Krakowski Barbakan. Fragment umocnień mających dodatkowo chronić miasto przed groźbą najazdu z południowego wschodu. Szczęśliwie wojska idące z tego kierunku nie zagroziły królewskiemu miastu. Wschód kojarzymy raczej z innym sąsiadem, który w różnych okresach swej historii najeżdżał ziemię dawnej Rzeczypospolitej. Warto zadać pytanie o początki relacji między Polską a byłymi ziemiami ruskimi. W jakich okolicznościach Polacy znaleźli się na Kremlu w XVII wieku? Osobną kartę stanowią czasy XX wieku. Jaka była wówczas polityka Rosji czy ZSRR wobec Polski? Na te pytania odpowie dzisiejszy ekspert. Andrzej Nowak, profesor doktor habilitowany, kierownik pracowni historii Europy Wschodniej, historyk, sowietolog, członek kolegium IPN, członek m.in. Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego, znawca historii myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej w XIX-XX wieku, dziejów Rosji w XIX-XX wieku i geopolityki. Często spotyka się, zwłaszcza w mediach i literaturze światowej, utożsamianie Rusi i Rosji i stosowanie tych pojęć niemalże wymiennie, a przecież to nie to samo. Jak najlepiej zapamiętać tę różnicę, żeby nie popełniać tego błędu? Spróbowałbym użyć takiego porównania. Myślę, że Ruś, która była w momencie, kiedy pojawia się ta nazwa, czymś w rodzaju konglomeratu różnych plemion, w tym, co dzisiaj nazywamy Europą Wschodnią, plemion głównie słowiańskich, porównać można do babki, której wnuczęta podzieliły się w różnych miejscach, ale obok siebie mieszkają i taki najbardziej asertywny, a nawet agresywny z tych wnuków chce powiedzieć, że dziedzictwo babki należy tylko do niego i chce zabrać to dziedzictwo pozostałym wnuczętom, tym, którzy osiedlili się gdzieś dalej na południe, na przykład pozostali w miejscu, które było stolicą, czy tym domem babki, czyli w Kijowie, czy temu, który mieszka dzisiaj w Mińsku. W skrócie tak można by porównać Białoruś, Ukrainę i Rosję do tego właśnie najbardziej agresywnego, asertywnego z wnuków babki Rusi. Bardzo dziękuję. To teraz takie pytanie, panie profesorze, jaką rolę odegrały ziemie ruskie w polityce dynastii piastowskiej? No, jesteśmy akurat w auli Collegium Novum, gdzie jesteśmy obok pięknych portretów tych władców, którzy odegrali tutaj najistotniejszą rolę. Kazimierz Wielki prawem dziedziczenia po swoich krewniakach przejął Ruś tę najdalej na zachód wysuniętą, wokół Lwowa, w skrócie tak można by to określić, a tam w Lwowie jego druga z kolei następczyni, Jadwiga, która jest tutaj centralnie umieszczona, odbierała hołd ziem ruskich i ich południowych sąsiadów dla korony Królestwa Polskiego. To połączenie, które nastąpiło w XIV wieku zachodniej Rusi z koroną Królestwa Polskiego, znalazło swoje zwieńczenie we wspólnym dziele króla Władysława Jagiełły tutaj i Jadwigi, jakim było odnowienie uniwersytetu, którego głównym celem, mówię o odnowieniu w roku 1400, była praca właśnie na rzecz, no można tak powiedzieć, i scalenia ziem ruskich i litewskich, głębszego, silniejszego, nie tylko z koroną Królestwa Polskiego, ale z tym, co nazywamy cywilizacją łacińską. To był najważniejszy sens, jak można to ocenić z perspektywy wieków, powołania czy odnowienia tego uniwersytetu już ponad 620 lat temu. Służba tworzeniu Europy na jej wschodzie. A jak zmieniła się optyka spojrzenia na państwo moskiewskie i Rosję w epoce nowożytnej z perspektywy Jagiellonów i później królów elekcyjnych? Moskwa to jest właśnie owa asertywna, agresywna wnuczka czy wnuk, można powiedzieć, jeden z wnuków dziedzictwa ruskiego, który to wnuk czy wnuczka, wszystko jedno, Kolejny Rzym. Tak, kolejny Rzym. Sięga po to dziedzictwo nie tylko ruskie, ale do dwóch innych jeszcze ideologicznych motywów sięga, bardzo imperialnych, bo z jednej strony to jest właśnie dziedzictwo Bizancjum, jako jedyne silne państwo o religii prawosławnej jako panującej. Moskwa chce zebrać pod swoje
skrzydła raczej pod swoje drapieżne pazury wszystkich prawosławnych na całym świecie, a z drugiej strony to jest dziedzictwo Imperium Mongolskiego, które wpłynęło istotnie na część, zwłaszcza tę północną ziem ruskich, gdzie Moskwa czuje się dziedzicem i nawiązuje do tego Imperium Eurazjatyckiego i to pozostaje do dziś. Dla nas jednakże z perspektywy polskiej czy wschodnioeuropejskiej najważniejsze jest to nawiązanie do dziedzictwa Moskwy III Rzymu, czyli chęci objęcia wszystkich prawosławnych zwierzchnictwem, władzą, panowaniem Moskwy, bo to dotyczyło także mieszkańców ziem ruskich, którzy byli częścią Rzeczpospolitej obojga. Niestety nie udało się jej przekształcić w trojga narodów. A w jakich okolicznościach Polacy zasiedli i czy objęli Kreml? Na początku wieku XVII, kiedy wygasła panująca na Rusi od początku dynastia Rurykowiczów, a więc przez ponad 700 lat tam panująca, w Moskwie, gdzie panował system absolutyzmu skrajnego, brak prawowitego dynasty wywołał kryzys, no bo jak to, nie ma prawowitego władcy. Wielka smuta. Wielka smuta, czyli podział, kryzys wewnętrzny i pojawiają się różni pretendenci i korzystając z tego zamętu próbują zwerbować pomoc w Rzeczpospolitej i najpierw najpotężniejsi, czy potężni w każdym razie magnaci z ziem litewsko-ruskich, później także tam Wiśniowieccy, Sapiechowie, później także z Korony, Mniszchowie wspierają jednego z takich właśnie kandydatów do awantury, która może przynieść sukces w Moskwie, a potem państwo polskie, czy polsko-litewskie, tak należy powiedzieć, dyskretnie, właściwie król sam wspiera te działania, bo szlachta nie bardzo była tym zainteresowana. Niemniej właśnie wskutek tego kryzysu wewnętrznego dochodzi do zainstalowania, można tak powiedzieć, pierwszego samozwańca Dymitra, który właśnie korzystając z tej pomocy prywatnej, można najpierw tak to ująć, w państwie polsko-litewskim zdobywa ten tron, a potem, kiedy zostaje rok później zamordowany, jego następcy, carowie szujscy, wiążą się z wrogami Rzeczpospolitej, ze Szwedami. I ten sojusz przeciwko Rzeczpospolitej nowych władców Moskwy wywołał wojnę moskiewsko-polską czy polsko-litewską, Moskwy z państwem polsko-litewskim i w tej sytuacji dochodzi do wyprawy już usankcjonowanej przez szlachtę, przez obywateli, w której wojsko Rzeczpospolitej zadało druzgocącą klęskę wojskom szwedzko-moskiewskim pod Kłuszynem, jedno z najwspanialszych zwycięstw w historii oręża polskiego. I to otwarło drogę, można powiedzieć, negocjacjom do uspokojenia sytuacji w Moskwie przez wybór na tron moskiewski syna Zygmunta III Wazy, królewicza Władysława. I to on został na mocy umowy wybranym, ale nie koronowanym jeszcze, władcą Moskwy i jako zabezpieczenie tego przyszłego panowania królewicza Władysława w Moskwie wpuszczony został garnizon wojsk polskich na Kreml, który stacjonować będzie tam niespełna 2 lata, kiedy wybuchnie powstanie antypolskie w Moskwie. Ten garnizon po bohaterskiej obronie w 1612 roku skapitulował. Jaką rolę odegrała Rosja w planach tworzenia państwowości polskiej w czasach tzw. Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej? Przypomnijmy, że było to już po ponad 20 latach zniewolenia, likwidacji państwa polsko-litewskiego, z których to też warto przypomnieć, 82% tego terytorium przedrozbiorowego zagarnęło Imperium Rosyjskie. Warto o tych proporcjach pamiętać. 9% Prusy, 11% Austria czy Habsburgowie. W tej sytuacji to Rosja miała najwięcej do powiedzenia o przyszłości ziem polskich, panując nad tak ogromną ich częścią, z Warszawą włącznie. I Rosja, wchodząc do tej wojny, do I wojny światowej, próbowała odwołać się do sentymentów antygermańskich. Pod sztandarem słowiańskim chciała uzyskać coś, można to chyba tak określić, w rodzaju lojalności polskich poddanych cara Mikołaja II. Temu służyła odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, czyli odezwa naczelnego wodza armii rosyjskiej, która właśnie mówiła o wspólnej walce pod Grunwaldem przeciwko wiecznemu wrogowi Słowian, Niemcom. Niemniej w samych działaniach czysto politycznych dyplomacja carska nie chciała za daleko iść w obietnicach na rzecz
przyszłej Polski. Najdalej posuwał się minister spraw zagranicznych Sazonow, który istotnie chciał utworzyć państewko polskie, przyłączone nadal politycznie do Rosji, ale pod osobnym władcą z dynastii Romanowów, przesunięte na zachód dokładnie w takich granicach, jak będzie istniał PRL po roku 1945, czyli od Bugu do Odry. Chodziło oczywiście nie tylko o to, żeby zaspokoić jakąś część ambicji Polaków, by mieć swoje państewko, choćby pod rosyjskim władcą, ale o to także, ażeby ta Polska przesunięta na zachód na zawsze była skazana na opiekę Rosji, no bo skłócona śmiertelnie z Niemcami o ziemię, które sięgać będą aż po Odrę. W czasie II wojny światowej Związek Sowiecki rozpoczął proces zniewalania Polski, który następnie kontynuował po zakończeniu wojny. Jakie były te najważniejsze etapy tego przerażającego procesu? Józef Mackiewicz powiedział, że istotą sowietyzacji było wycięcie głowy organizmowi, jeżeli można tak porównać, narodowemu, społecznemu, obywatelskiemu i przeszczepienie innej głowy z innym zupełnie sposobem myślenia. I temu służył Katyń. Homo Sovieticus. Temu służył Katyń, czyli najpierw świadoma eliminacja, no w pewnym sensie do spółki z Niemcami zrobiona, bo Niemcy wtedy przeprowadzali swoją, by tak rzec, akcję AB, Intelligenzaktion, w której likwidowali polską inteligencję. Sowieci zrobili to w Katyniu i paru innych oczywiście miejscach. I torowali w ten sposób drogę elicie, jeżeli można użyć takiego słowa, przywiezionej w taborach Armii Czerwonej, kolaborantom, którzy nastawieni byli już na wieczne podporządkowanie Moskwie i myślenie kategoriami udającymi co najwyżej polskość, a nie wyrażającymi jakąkolwiek ciągłość kulturową czy tradycyjną polskiej inteligencji, polskiej kultury, polskiego dziedzictwa. A jaka rola przypadła Polsce w tej mocarstwowej polityce, ale współczesnej Rosji? Wbrew czasem powtarzanym u nas tezom, że Polska nie odgrywa istotnej, właściwie żadnej roli w polityce rosyjskiej, w istocie Polska odgrywa rolę zasadniczą, a to dlatego, że nie zmieniło się położenie geopolityczne z punktu widzenia Rosji, położenie Polski. Polska leży na głównym, centralnym szlaku prowadzącym z Rosji do centrum Europy, gdzie Rosja uznaje Niemcy za pierwszy kraj, który nie bardzo może sobie podporządkować, z którym musi się układać. Tak to od wieków wygląda. I w związku z tym jakiekolwiek tworzenie wokół Polski bloku państw, które chciałyby utrzymać swoją niezależność od dyktatu moskiewskiego lub ewentualnie moskiewsko-niemieckiego, jest czymś, co w Moskwie jest traktowane jako niedopuszczalne i stąd przeciwdziałanie jakimkolwiek próbom polskiej aktywnej polityki wschodniej, w szczególności wzmacnianiu więzi między Polską a Ukrainą, ale także szerszej koncepcji Trójmorza, Międzymorza, wszystko jedno jak to nazwiemy, czyli wzmacniania więzi strukturalnych, wzmacniania więzi ekonomicznych, logistycznych, a w końcu także politycznych i strategicznych krajów od Finlandii po Mołdawię, po Rumunię czy nawet po Bułgarię. To widmo, powiedziałbym, Międzymorza czy Trójmorza jest dla Rosji śmiertelnie niebezpieczne i dlatego stara się jak może dzielić i rządzić w tym regionie, czyli skłócać nas z naszymi sąsiadami, tworzyć siatkę konfliktów, budować na tych resentymentach swoje panowanie czy nadzieję na odbudowanie tego panowania. Teatr Słowackiego. Ten wyjątkowy zabytek oddaje dynamiczny rozwój kultury polskiej w drugiej połowie XIX wieku. Tutaj, w Galicji, język polski mógł niemal swobodnie się rozwijać. Inaczej sytuacja wyglądała w zaborze rosyjskim, gdzie postępowała rusyfikacja. Relacje między byłymi ziemiami ruskimi a dawną Rzecząpospolitą były istotne i ważne i niejednokrotnie decydowały o losie naszego kraju. Musimy pamiętać, jak podkreślił profesor Nowak, jak wielkie znaczenie zajmują ziemie naszego kraju w mocarstwowej polityce realizowanej przez współczesną Rosję.